I got Isabella, Claire, and Sandy helping me. Yes. Through the meeting, there will be message. The meeting will be recorded. Okay. Okay. So now I'm going to mute everybody. Okay. Because the meeting will start. Okay. Piotrek, musisz się Okej. Witam serdecznie wszystkich na meetingu otwartym Grupy Praca z Innymi. Ja mam na imię Piotrek, jestem alkoholikiem. Nasz meeting jest meetingiem otwartym. Oznacza to, że może być z nami każdy, również osoby spoza AA, które chcą poznać naszą wspólnotę. Miło nam Was powitać. Chciałbym przywitać wszystkich stałych bywalców, gości z innych grup, jak i tych, którzy wracają po zapiciu. Szczególnie serdecznie witamy nowo przybyłych. Witamy Was tak samo gorąco, jak nas przywitano w tych pokojach. Jeśli chcesz przestać pić i zostać z nami, zaczekaj proszę po meetingu, a ktoś z nas udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i pomocy. Kim są anonimowi alkoholicy? Nie jesteśmy organizacją w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Nie ma to jakichkolwiek opłat ani składek. Jedynym warunkiem członkostwa jest uczciwe pragnienie, by przestać pić. Nie jesteśmy związani z żadną konkretną religią, sektą czy wyznaniem, ani nie konfrontujemy się z nikim. Po prostu pragniemy być przydatni dla ludzi dotkniętych tą chorobą. Anonimowi alkoholicy, strona 20, wydanie 4. W myśl naszych tradycji wspólnota AA powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. Dlatego wyciszmy się na moment, aby przypomnieć sobie, dlaczego tu jesteśmy i pomyśleć o wciąż cierpiących alkoholikach. Okej, przywitajmy się modlitwą o pogodę ducha. Ja ją przeczytam. Prośba do Was o nie dołączenie się, ale nie włączanie mikrofonów. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Teraz poproszę o przeczytanie 12 kroków. Mam na imię Krzysiek, jestem narkomanem, alkoholikiem. 12 kroków. Krok pierwszy. Słabo Cię słychać, Krzyś. Teraz? Halo? Jest okej, przynajmniej ja słyszę. Przepraszam. To jeszcze raz. Pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Krok drugi. Użyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Krok trzeci. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie Boga, tak jak go rozumieliśmy. Krok czwarty. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwerturę moralną. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby usunął wszystkie te wady charakteru. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdyby zaniło to ich lub innych. Krok 10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwerturę z miejsca, przyznając się do popełnionych błędów. Krok 11. Staraliśmy się poprzez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz właściwe do jej spełnienia. Krok 12. Przebudzeni duchowo w zasadzie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i poproszę o przeczytanie 12 tradycji. Dobry wieczór, ja mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. 12 tradycja. Tradycja pierwsza. Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA. Tradycja druga. Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza. Miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami, a oni nie rządzą. Tradycja trzecia. Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Tradycja czwarta. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Tradycja piąta. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Tradycja szósta. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować, ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu. Tradycja siódma. Każda grupa A powinna być całkowicie samowystarczalna
i nie przyjmować dotacji z zewnątrz. Tradycja 8. Wspólnota anonimowych alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników. Tradycja 9. A jako takie nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą. Tradycja 10. Anonimowi alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, żeby imię A nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki. Tradycja 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. I tradycja 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do części głównej meetingu. Dzisiaj mamy meeting speakerski. Naszym gościem jest Steve, tłumaczyła będzie Iza. I zanim zaczniemy, ja mam tylko prośbę, żeby podczas meetingu nie używać czatu. Czas na pytania będzie po meetingu i wtedy będę prosił was o to, żebyście pisali te pytania na czacie. Także ja oddaję wam głos, Iza, możemy zaczynać. Okay, Steve, we can go ahead and begin. I don't know This if you're- conference will now be recorded. I think you need to unmute, Steve. Good to go? We're good to go. All right, my name's Steve Mitchell. I'm an alcoholic. Mam na imię Steve Mitchell, jestem alkoholikiem. It's very nice to be here. I appreciate the invitation. My sobriety date is May 26th, 1975. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest super, że tutaj jestem. I moja data trzeźwości jest 26 maj 1975 rok. I'm very glad to be here. Appreciate the invitation. I heard my friend Claire say, she told Sandy, I don't think I was supposed to hear this. She said, there might be two major accomplishments today. One is if I'm able to stay sober all day, and the other one if I'm able to get Steve on here. Wcześniej, śmieję się, bo wcześniej Claire powiedziała do mojej koleżanki Sandy, że dzisiaj dwa cuda mogą się wydarzyć. Że ja dziś cały dzień będę trzeźwa i że Steve się zaloguje na ten meeting. Well, I think she had a lot better chance of staying sober than she did of getting me on here, but here we are. So I No i appreciate ja it. myślę, że jest duża większa szansa, że ona była trzeźwa niż moje zalogowanie, ale tutaj jestem. I just love Claire. She's great. I met her at a meeting in Las Vegas, and the next thing I know, she's got me in London, and this is my second time in Poland. This is a little more challenging, but we'll get through it. So if we can stay sober, we can certainly do this. No i uwielbiam Claire. Po prostu poznałem ją na meetingu w Las Vegas, online meetingu w Las Vegas. No i ściągnęła mnie do Londynu. Teraz to jest mój drugi meeting w Polsce. Ale jeśli udaje nam się być trzeźwym, to też nam się udaje. Before I get going, I'd also like to I think it's Michael. I'd like to thank him. He was helpful, friendly face on there. So anyway, here we go. I zanim zaczniemy, chciałam też podziękować Michała, bo on był bardzo pomocny. No i taka przyjazna twarz po prostu, która mi pomogła. No to jedziemy. When I was new in Alcoholics Anonymous and had just started making some talks, being asked to make some talks, this was way back like 1975 or 1976. There was an old man told me one time, if you ever climb up behind one of those podiums and you ain't nervous, I want you to sit down. No jak ja wcześniej w mojej karierze, jak zaczęłam robić speakerki, to chyba był 1976 rok, to taki starszy weteran mi powiedział, że jeśli nie denerwujesz się, to usiądź. Well, so the talks are all untold talks, and I bet it's challenging. I've given numbers of times,
shook up about everyone, but this technology is worse. If anything ever brings me down now, it's going to be the technology. No i ja bardzo dużo spikerek zrobiłam i zawsze byłem zdenerwowany, ale teraz jestem nawet bardziej zdenerwowany przez tą technologię. To jeśli technologia mnie nie spłoszy, to będzie dobrze. Okay. What I'm going to do today is I'm going to share some part of my story, but I'm going to share my experience, strength, and hope the best I can. And our founders guided us in such a way as we talk about what we used to be like, what happened, and what we're like now. And we do that in a general way. No i podzielę się swoją historią, tak jak założycieli AA opowiadali, jaki ja byłem, co się ze mną stało i jaki jestem obecnie. I tak robię w taki ogólny sposób. I to zrobię dzisiaj. And like you hear, time after time, meetings, I grew up alcoholism. Men around me were alcoholics. My dad was a terrible alcoholic. He never, to the day he died, he was never any closer to believing he was than the first time somebody told him. No i ja po prostu się wychowałam wśród alkoholików. Całe życie byłem wokół alkoholików i mój ojciec był strasznym alkoholikiem. No i w końcu, nawet dzień przed jego śmiercią, to nie był w ogóle blisko do tego, żeby przyznać się, że jest alkoholikiem, jak ktoś mu powiedział. My experience is different than that. I think I always knew that there was something horribly wrong with my drinking. I knew that from the very beginning. I knew that it changed me. I knew that it was magical, and I think I knew deep down that there was something very wrong with it right from the beginning. Moje doświadczenie było nieco inne. Ja od zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak z moim piciem. Picie dla mnie było coś magicznego, ale gdzieś tam głęboko w środku wiedziałam, że coś jest nie tak w sposobie, w jaki ja piję. And another thing, Isabella, that's a little bit different about mine than I hear a lot of times in meetings. I always knew, one of my best friends died now. In fact, some of us, they actually popped me on an airplane. I actually flew on a private plane to his funeral in Mississippi. But he was a dear friend. We went to meetings. We drove thousands of miles to meetings together over the years. About like technology, about half of that we were lost trying to find a meeting. But he always said that he thought when he quit drinking, everything was going to be fine. That was never my experience. I knew when I quit drinking, things were not going to be fine. Chcę teraz przywołać coś, co mój kolega powiedział, kolega z AA, przyjaciel tak naprawdę, który zmarł niedawno temu i nawet w prywatnym samolotem wsiadłem, żeby polecieć na jego pogrzeb. 40 lat się znaliśmy. No i on powiedział, że jak on myślał o tym, jak przestanie pić, że wszystko będzie w porządku. A ja trochę inaczej myślałam. Ja wiedziałam, że jak ja przestanę pić, to będzie bardzo źle. And in the book Alcoholics Anonymous, when they're talking about the illness of alcoholism around first step stuff, it says that the main problem the alcoholic centers in his mind. And it makes sense that self-knowledge would help, but self-knowledge will do nothing to help with alcoholism. In fact, a lot of times self-knowledge makes it worse. No i w naszej Wielkiej Księdze jest opisane, że problem alkoholika to głównie w jego umyśle, że tkwi w jego umyśle. No i ja tak myślałam, że może samowiedza pomoże w tym, ale nie. Właśnie nie. Samowiedza w tej chorobie to czasami bardzo przeszkadza. And that's one reason, I think, of one of the many reasons that we're so fortunate that our founders gifted us with a program of action, not information. There's probably not a person in this meeting, this is a bit of an overstatement, but most of us have all the information we possibly need about alcoholism. What we need is power. It takes real weight and depth. It takes power at a cellular level to reverse a killer illness, not information. No i ja jestem bardzo wdzięczny do naszych założycieli, że w taki mistrzowski sposób opisali, że to, co nam pomoże, to jest działanie, a nie informacje. I oni stworzyli program działania, i nie program informacyjny. I większość z nas, myślę, może to jest trochę przesada, ale chyba prawie wszyscy z nas mają mnóstwo
informacji na temat alkoholizmu, ale to, co nas uratuje, to jest to właśnie to działanie. And I think there's a lot of ways to talk about alcoholism, but if we just talk about the mental, the physical, and the spiritual illness, one of the things about the illness of alcoholism is that no matter how much information I have, and even though the main problem centers in my mind, no matter how well I might get emotionally or spiritually, alcoholism is still in my body. So if I take a drink, no matter how well I get, the same thing's going to happen. The most insane thing I know that I could possibly do would be to take a drink while I'm sober, thinking it would be different this time because I have information. No i kolejna rzecz, co jest takie szaleństwo, bo to jest choroba psychiczna, fizyczna i duchowa. I coś też się dzieje w moim ciele, jak wypiję alkohol. Po prostu mam inną reakcję. I największe szaleństwo, które mogę zrobić, to jest, ja mam tą całą wiedzę i tak piję i potem się dzieje ta fizyczna reakcja. I to jest szalone i dlatego potrzebuję jakąś siłę, a nie wiedzę. The main thing I needed to know about alcoholism was whether I am one or not. And I know that I am one. And so one of the reasons I've stayed in Alcoholics Anonymous is I've never thought I had it made. If you think information is the key, it makes perfect sense. You see so many people leave AA after 3, 4, 5, 6, 7 years. That makes perfect sense because you've heard about everything you're going to hear. You're not going to hear anything new. If we're not engaged and moving in other people's lives, then it would make sense to stay home and watch the game or just hang out. No i dla mnie najważniejsza wiedza, co ja potrzebuję, jest wiedza, że ja wiem, że jestem alkoholikiem. To jest najważniejsza wiedza. A cała reszta to nie jest program wiedzy, bo można nabrać całą wiedzę i po prostu dlatego ludzie odchodzą od AA, bo uważają, że to jest program wiedzy, po prostu nauczą się wszystkiego i wychodzą, bo to ma sens. I to nie zadziała. Trzeba po prostu ciągle pracować z innymi i zdobywać te doświadczenie duchowe, a nie po prostu nauczyć się najwięcej i potem wrócić do domu. And, you know, there's a lot of stuff wrong with me, but one thing I've never wavered on, I've never had the thought, it's never come to my mind that I've got it made. I had a sponsor one time, oh my gosh, this guy changed my life. He's dead now, but he told me one time, I've never forgot this. He said that this is not a good thing all the way, and it's not a bad thing all the way about you. But he said, there's a part of you that's always going to be homeless and hemorrhaging blood. And that's not always bad because you've got enough demons chasing you to keep you going forever. So I've never thought I had it made. So it's made it a lot easier for me to stay here in Alcoholics Anonymous. No i kiedyś miałam takiego sponsora dawno temu, on teraz nie żyje, ale on powiedział, że jest taka część w tobie, która nie jest ani dobra, ani zła, ale to jest ta część, w której pamiętasz, jak po prostu krwawiałeś i byłeś bezdomny. I to nie jest ani dobre, ani złe, ale dobre w tym sensie, że masz to i możesz pamiętać o tym. I to tak naprawdę mnie motywuje, żeby po prostu działać dalej. I to jest właśnie ten dobry aspekt tego. And very, very happy now. But the stuff, you know, that you hear in Alcoholics Anonymous, you learn about it, and it becomes, as you stay sober and get down the road, it makes a lot more sense. When I was new, there was an old man, sober many years, said one time, he was speaking at a meeting, very peaceful old country farmer. I knew him very well. He's long dead now. And he said one time that if there were a way for him to quit going to AA meetings, quit doing all the stuff he does in AA, and stay as peaceful as he is now, quit doing all the things he did, sponsoring people, picking up after people, trying to carry the message. If he could quit all that and stay with the peace he had right now, which he said he couldn't, he wouldn't do it. And the reason he wouldn't do it is because now he had found a life to do what he wanted to do. This is where he wanted to be. And that's what I saw worth it. Life makes sense here. Mhm.
Kiedyś tak rozmawiałam z takim bardzo spokojnym, był farmer, znałam go wiele lat, bardzo spokojny i on powiedział tak, że nawet gdybym mógł odejść od AA i przestać zrobić to wszystko, przestać sponsorować, przestać chodzić na meetingi, przestać mieć służby i gdybym mógł to zrobić i mieć ten spokój, ja nawet bym nie odszedł, bo ja tutaj mam życie i tutaj mam sens tego życia i to mi dało ten AA. To bym nie odszedł, nawet gdybym mógł mieć ten spokój bez tego wszystkiego. Ja bym nadal został. Okay, so I'm going to say a couple more things and I'm going to try to tear into the story. What I think alcoholism is for me. Jeszcze powiem kilka rzeczy i wtedy zacznę opowiedzieć swoją historię. What alcoholism means to me is I can't live with drinking and I can't live without drinking. It makes perfect sense to me that people take their own life sober because in a very real sense, drinking alcohol and the power of Alcoholics Anonymous have done the same thing for me. They've made it possible for me to live in the world with some degree of, to operate. I think I'd have been dead if I hadn't been an alcoholic. I don't think I would have been anything. No i dla mnie ta choroba jest taka, że ja nie mogę żyć bez alkoholu i nie mogę żyć z alkoholem. Ja nie dziwię się, że niektórzy bez programu na trzeźwo popełniają samobójstwo, bo i program AA, i alkohol tak naprawdę spowodował, że ja mogłem żyć, kontynuować to życie. Ale na trzeźwo bez programu to nie da rady. I ja chyba bez tego programu to byłbym nikim po prostu. Ja bym nie mógł żyć. And what I think Alcoholics Anonymous is, this would be my explanation of it if we took out all the stuff. I could never improve on the preamble, I wouldn't try to, but this would just be my explanation. Alcoholics Anonymous is a way of life, if practiced as a way of life, and all the stuff is put in order at the same time. It's a program that's slightly more powerful than alcoholism. And it reverses a killer illness, and it makes it possible for a chronic alcoholic to live one day at a time without drinking alcohol and take their place in the world. So Alcoholics Anonymous is a way of life. Okay. Teraz opowiem trochę, co jest AA dla mnie. AA dla mnie jest coś trochę bardziej silniejszego niż alkoholizm, który spowoduje, że ja mogę żyć w tym świecie. I AA mi po prostu pomaga żyć normalnie w tym świecie, bo jest trochę mocniejszy od tego mojego alkoholizmu. And what I've been able to do is I've taken advantage of everything AA has to offer. At the heart of Alcoholics Anonymous, I always say two things. If there's no sense of identification and no 12 steps, then there's no Alcoholics Anonymous. The 12 steps are at the heart. They're the pinnacle. They're the 10 spot of Alcoholics Anonymous, so to speak. The 12 steps are that's our, that's how we live. But we have many other things here. We have home group. I'm a member of a group. I'm a member of a very strong three legacy group, the Principles Group of Alcoholics Anonymous in Raleigh. I've got a sponsor, and I've been here and able to help other people through sponsorship. I sponsor other people. Ja korzystam z wszystkiego, co tutaj jest w AA. W sercu AA to są 12 kroków i ta identyfikacja z drugimi alkoholikami. To jest w sercu w AA. Ale jest dużo więcej rzeczy. Jest nasza grupa domowa, jest wspólnota. Ja mam grupę domową swoją macierzystą, która jest grupa 3 legatów. Nazywa się grupa... what's your home group called, Steve? Principles Group. Principles Group. Grupa zasad. I ja po prostu ja sponsoruję, mam sponsora, ja korzystam z wszystkiego, co tutaj jest. And another home run about Alcoholics Anonymous, we share our experience, is what we share. That's hard to argue with. I own my experience. And it says in the book Alcoholics Anonymous, at least 2 places it says the alcoholic's past is their most vital asset.
And at one place it says, oftentimes it's almost the only one. So my experience, Go ahead. I was going to say my experience being my most vital asset, that's true for those of us in this room, but it's not true for the man or woman who's dying down the street drunk tonight with alcoholism. It's only after we get in here that we're able to use that as something that we can use to help other people. No i kolejny taki strzał w dziesiątkę w AA to jest to, że moja przeszłość, moja trudna przeszłość to jest tutaj w AA największym skarbem. I to jest po prostu to, że ja mogę korzystać z tej ciężkiej przeszłości, żeby pomagać innym. Ale to tylko znajdę tutaj. Jak umieram na ulicy od alkoholizmu, to ta przeszłość jest do niczego mi niepotrzebna. Ale tutaj to jest mój największy skarb i to też jest opisane w Wielkiej Księdze w kilku miejscach. And the other thing I would say about that is that Alcoholics Anonymous, I think this is a little known today. I don't think that we hold this up to the light like we should. Alcoholics Anonymous is a written program. That's why our literature is so incredibly important. Alcoholics Anonymous passed on through an oral tradition. A man came and talked to me one Saturday afternoon when I was dying of alcoholism back in late 1974. He spent all Saturday afternoon sharing his experience, strength, and hope with me. So it was passed on through an oral tradition, but it's a written program. We have literature that tells us how to proceed. No i to jest to, co tutaj jest cudowne, jest, że ten program jest opisany, tak? Jest opisany i można przekazać go dalej. Ja pamiętam, że jak umierałam w 1974 roku od tej choroby, to przyszedł do mnie facet i on dużo mówił i opowiadał i był ze mną całe popołudnie, ale to jest cudowne, że to doświadczenie jest opisane w tej naszej Wielkiej Księdze. All right, Isabel, I got one other thing and then we're going to roll on with this story. All right, I haven't forgot you. Haven't forgot the request. Jeszcze jedno. There's one thing. Jedziemy dalej z moją historią. There's one thing Alcoholics Anonymous can't do. No matter how hard we plumb these principles, no matter how much we try to turn ourselves over to the steps, to the traditions through working with others, one thing Alcoholics Anonymous can't do. It can't stop life from coming at you. And that's what Alcoholics Anonymous is for. No jest jedna rzecz, co AA nie zrobi. Nieważne ile się starasz, nieważne ile praktykujesz tradycje, kroki, pracujesz z innymi, AA nie zatrzyma życia. Nie zatrzyma życia, nie zatrzyma tych różnych wydarzeń, które się wydarzają, ale po to właśnie jest AA, żeby radzić sobie z tym. Yeah, in fact it's just the opposite. The more we take our place in the world, the more that we sensitize, the more compassionate we get, the more we grapple with life, the more we move forward into it, the more problems come our way. And that's what the power of Alcoholics Anonymous is designed to do, to keep us sober one day at a time, to engage the world in a spiritual manner. No i to nawet czasami jest odwrotnie, bo my latami się wycofaliśmy z tego życia i teraz jesteśmy w tym życiu. I mogą być nawet więcej problemów i wyzwań, ale AA jest po to, że dostajemy te narzędzia cudowne, które pomagają nas zmierzyć z tymi problemami w taki duchowy sposób. Okay. I came into the world as long as I can possibly remember back. I have always known there was something wrong with me. We had a cookout and a gathering the other night in somebody's backyard, and they zoomed in our meeting. She's new in our group. She's new to AA. She should have been AA 100 years ago, but she's been, in and out drunk for years, but she seems to be taking hold now. She told me that night, jokingly in the backyard, she said, "Steve, there's something wrong with you." I said, "I have always known that. In my most confused time, I have always known there was something wrong with me." No i od samego mojego początku, kiedy sięgam pamięci do dzieciństwa, to ja zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak ze mną. Coś jest nie tak ze mną. No i tak wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy taką imprezę barbecue grilla, no i była taka kobieta, ona po prostu
ona ciągle zapija, ale akurat teraz jest i chyba może załapała, o co chodzi. No i ja tam coś żartowałam i ona powiedziała, coś jest nie tak z tobą. I ja jej powiedziałam, że ja wiem, zawsze wiedziałam, że coś jest nie tak ze mną. And as far back as I'm 71 years old now, as far back as I can possibly remember, I have been afraid. I can remember as a little kid starting school, I was terrified. Even when I couldn't identify it as fear at the time, I know now that that's what it was. Bill Wilson says that resentment is the number one offender. I would never argue with Bill, but I was probably sober 5 years before I realized how angry I was. I just experienced everything as fear. No i odkąd pamiętam, to ja po prostu się bałem wszystkiego. Bałem się wszystkiego, byłem pełen lęków, strachów. No i Bill Wilson powiedział, że największa bolączka alkoholików jest uraza. Ja bym nie kłócił się z nim, tak? Ale ja po prostu byłem pełen lęku i ja dopiero jak byłem w AA 5 lat, to dowiedziałam się, że ja byłem po prostu wściekły, ale ta wściekłość była przykryta po prostu strachem u mnie. And the other thing, I remember even to this day being a little kid and all the alcoholism around me, and I remember like my mom telling me things that I knew weren't true. I just knew that things were not all right. She was saying they were all right and all the men were drunk. My dad was a horrible alcoholic. He wasn't violent or anything like that. He's just drunk. No i pamiętam, jak byłem dzieckiem, po prostu bardzo się bałem i było tyle alkoholizmu wokół mnie. I moja mama mi mówiła, że wszystko jest okej. Ja po prostu nie wierzyłam jej. Bo widziałam, mój ojciec był okropnym alkoholikiem. I ja wiedziałam, że ona kłamie, że coś jest nie tak po prostu. I się bardzo bałem. Yeah, that's that, alcoholics beget alcoholics because one of the things, if you grow up in alcoholism, the rules change all the time. You never know what the drill is. You're all over the map. So if actions are the key word, which that's the genius of Alcoholics Anonymous, what my sponsor told me when I was new, we're going to worry about what you do, not so much what you think or how you feel. We're going to worry about what you do and we'll go from there. No i dlaczego AA jest takie cudowne? Bo po prostu skupiamy się na działaniu. Bo ja, jak wychowałam się w tym alkoholicznym domu, to po prostu działanie, to wszystko się tak zmieniało. A tutaj mamy takie działanie po prostu i to jest super. No i mój sponsor mi powiedział, że mnie to nie obchodzi, co ty myślisz, czujesz. My będziemy się skupiać na tym, co będziesz robił. So I had drank a little bit before this, but I can track my active alcoholism from age 15 to age 25, almost 26. And when I would describe it now, I think there's 1,000 ways to describe that first time getting drunk, but I would describe it as being able to breathe. All of a sudden, the world looked different. It just changed right in front of my eyes. No i ja pamiętam, mój taki bardzo aktywny alkoholizm był od 15 do 25 roku życia, ale jakbym opisał swój pierwsze picie, no po prostu, że ja mogłem oddychać. Wypiłem i mogłem po prostu oddychać. You could almost say, if you wanted to, the actions of Alcoholics Anonymous are designed to do the same thing alcohol does. Alcohol does it quickly. Alcoholics Anonymous in its principles do it more slowly. But they both make. No i tak jeśli byś chciał to opisać, to tak naprawdę AA i alkohol robią to samo, tak? Alkohol to daje ci to poczucie ulgi bardzo szybko, a AA powoli, ale robią to samo, że spowodują, że można wziąć oddech, oddychać. And very soon after I got drunk the first time as a 15-year-old child, I started drinking regularly every chance I got. And it just took off from there. I actually took the morning drink a long time before I needed it. I didn't see any reason to wait for weekends when the other kids were drinking. I drank every day if I could possibly get it.
And most days, after a little while, I could get it pretty easily. No i ja po prostu odkąd zaczęłam pierwsze moje picie, jak miałam 15 lat, zaczęłam regularnie pić. I ten poranny drink po prostu to dość szybko w mojej karierze picia przyszedł. Bo ja nie widziałam sensu, żeby czekać na weekend, żeby pić. Ja po prostu chciałam pić, to piłem i znajdowałam alkohol dosyć szybko. And it caused me trouble right from the very beginning. I mean, I was in trouble with it right on, and I started getting arrested for things like minor in possession and trespassing and that kind of stuff. I'd mouth off and get popped in the mouth, get run in by the police or chased by the police. But it was well worth it. If alcohol didn't do any more to me today than it did when I was a 16-year-old kid, I can tell you, I never would have quit drinking. It was just the magic elixir that made life make sense. No i dla mnie były jakieś tam konsekwencje, ale nie były jakieś drastyczne, ale wrzucili mnie do więzienia za jakieś drobne przekroczenie prawa. Pobiłem się z kimś na przykład, wchodziłem na jakieś drobne przestępstwa. Ale to nie było I'm like trying to think of what trespassing is in Polish, but ale to nie spowodowało, że te konsekwencje były tak mocne, że chciało mi się przestać pić, bo picie dla mnie alkohol był takim magicznym płynem, który rozwiązał po prostu wszystkie moje problemy. And I was in trouble. I was in trouble with the law. I was in trouble with school. I was in trouble with my parents. In trouble. I was a very troubled young man. So it was a different time. This is back in the 1960s. I went off in the military. I mean, if you have trouble with authority, the military is a bad place to go. So, but I went off in the military, and my drinking, I mean, really, I mean, the military didn't do anything to cause my drinking. What they might have done is it created a forum where it sped it up a little bit. No i po prostu ciągle miałam jakieś tam kłopoty, ale to były inne czasy i to było 1960 rok. No i były inne czasy i po prostu zapisałam się do wojska. Ale wojsko to nie jest dobre miejsce, jak masz problemy z autorytetem, ale cóż, zapisałam się do wojska. I was very, very fortunate to make it through the military. I know that I never should have made it through there, but I was very fortunate. There were people that stuck up for me, did things for me that kept me getting through there. And in 1972, I got out of the military after 4 years with an honorable discharge that I didn't deserve. And from there, my drinking went downhill very fast. It was already in a lot of trouble, but now I'm in serious trouble. No i tam to picie było kłopotliwe w tym czasie, no ale zakończyłam swoją służbę w wojsku po 4 latach i w 1972 roku po 4 latach w wojsku to zakończyłam swoją służbę wojskową, a potem jak zakończyła się ta służba, po prostu naprawdę zaczęłam się toczyć. And so from the time I got out of the military in 1972 till I came to Alcoholics Anonymous to stay in 1975 was a period of almost 3 years. I only worked 6 weeks during that period of time. So you can imagine it was pretty lean. There's 1 year I made $82. One of my granddaughters said recently the bill at Olive Garden was $40. She said, Grandpa, it cost you half your year's earnings to get us out of here. No i od 1972 roku do 1975 roku pracowałam tylko 6 tygodni w tym całym czasie. To musicie wyobrażać, jakie to było trudny czas. I był jeden rok, kiedy zarobiłam po prostu $82. Ostatnio byłam z wnuczką w restauracji i przyszedł rachunek był $40. I ona zażartowała, że połowę twojej rocznej pensji.
There was a lady at a bar I hung out in that her and her boyfriend called Alcoholics Anonymous for me. They knew that she knew a guy in AA, and he made the first 12-step call that was ever made on me in November 1974. He spent all Saturday afternoon with me telling me about his life. No i kiedyś była taka babka w barze, w którym ja chodziłem, i ona i jej facet zadzwonili po prostu do AA i poznali takiego znajomego, i on przyjechał do mnie i po prostu robił ten 12 krok, że całe popołudnie w 1974 roku siedział ze mną i rozmawiał. So anyway, here's what happened. From the time that guy talked to me until I got sober was a period of about 6 months, almost 6 months exactly. I got sober Memorial Day weekend, 1975. My great aunt invited me to come and live with her. I began to go to Alcoholics Anonymous meetings on an everyday basis. And if I just fast forward and cut out all the details, you could say my life has never been the same. No i w 1975 roku trafiłem do AA, zamieszkałam z moją ciocią. Jeśli chcielibyśmy wyciąć od tego czasu, 1975 roku do dzisiaj, mogę wam w bardzo dużym skrócie powiedzieć, że życie nigdy już nie było takie same, bardzo się zmieniło. And honestly, when I got sober, I didn't understand anything about Alcoholics Anonymous. What I was doing, Isabel, is I was running away from what I had. If I had an asset when I came to AA that made me just right for AA, is I wanted to find another way to live, or I wanted to die. I could not take any more failure. And I didn't know at the time that made me just right for AA. We're a court of last resort here. No ja nie wiedziałem, że to, co tak jakby najbardziej nie cierpiałem u siebie, że ten dar desperacji po prostu był największym moim błogosławieństwem. Bo ja po prostu już nie chciałam tej całej porażki. Ja albo chciałam znaleźć nowy sposób życia, albo chciałam umrzeć. I ja nie wiedziałem, że właśnie to, co ja wtedy czułam, to był największy mój dar w AA. It was a great way to get sober. I went to AA meetings every day. I fell under the care of people who really understood this. The guy told me, he said, "Follow me, I'll cut you a path." It's just sort of like a pulling guard in the NFL. He knocked down everything that was in the way. You know, the great general, Norman Schwarzkopf, the 4-star general, he said one time, if you're going to negotiate a landmine, it's a good idea to negotiate one that's been cleared. And that's what a sponsor does for you, is a front man or woman. No i znalazłem sponsora, no to było cudowne, bo znalazłem sponsora, który wyrył mi drogę po prostu. Powiedział mi, że ja cię zaprowadzę. I to jest bardzo fajnie, tak w wojnie, jak masz miny, że po prostu sponsor przeszedł przez to samo, to on po prostu rozbraja te miny dla ciebie, tak jak w wojnie. I to jest po prostu super. And I was told that, you know, Alcoholics Anonymous, that there will be no failure with the 12 steps if you give your life over to them. That there can't be any. There'll be any failure, it'll be on the person's part, not the power of the program. No i powiedzieli mi, że po prostu te 12 kroków to nie ma możliwości, żeby nie działały. Że nie ma takiej opcji. Jeśli oddasz swoje życie tym 12 krokom, to się uda po prostu. I jakakolwiek porażka, to będzie ze strony ludzkiej, a nie ze strony programu i kroków. Yeah. So it was a great way to get sober. I've never seen this fail when someone turns their wasted and busted life over to Alcoholics Anonymous. The program provides whatever's necessary. It says that in the 3rd step, you know, that once we turn ourselves over, God takes care of these problems. I went to work in the court system when I was sober about a year and a half, and I stayed in that work all my life until I left the work world. No i to jest to, że po prostu AA pomoże w wszystkich aspektach całego życia. To był taki cudowny sposób wyczeźwieć, że ta siła wyższa załatwi wszystko dla mnie. Ja zaczęłam pracować wcześniej w swojej trzeźwości w sądach
i pracowałem przez całą swoją trzeźwość w tych sądach. And the day I was sober 2 years, I got married. My first daughter from that marriage I think she's on this meeting today. I can't see her. The screens, I'm afraid to touch anything. Something might blow up or go away, but there's only 5 people I can see on there now. Pam, you appeared on there. I don't know where you came from. Michael went away, and I don't know, there's somebody else is gone. There's 5 people on there. But the day I was sober 2 years, we got married, and I was married to that woman for 17 years. And what happened during that time, I mean, the program is having its way. It's teaching me how to live. But I heard a guy say the other night that many of those years weren't pretty. Some of that was very chaotic as we try to, hammer out a way to live through these principles. No i jak miałam 2 lata na programie, w tym programie to ożeniłam się i moja córka tutaj jest chyba na meetingu, bo córka się urodziła. No i z żoną byłem 17 lat. No i nie mówię, że cała ta moja kariera to było doskonała, bo czasami było dużo chaosu, jak próbujesz nawigować w te zasady i po prostu użyć ten program. No czasami to jest trudne. And there's no money. There's no way you can qualify this through money, but there's, a great blessing is to have to be able to have lived in the world that, my kids have never seen me drunk. My grandkids have never seen me drunk. I mean, it's my grandson. I only had one meeting recently a Zoom meeting, and he said, Grandpa seemed to know what he was talking about. That must have been a great surprise to him that I knew what I was talking about. No i po prostu nie ma, to jest super błogosławieństwo po prostu, że moje dzieci nigdy nie widziały mnie pijanego. Moje wnuczki nigdy nie widziały mnie pijanego. Mój wnuczek nawet, mały wnuczek był na meetingu i widział, jak ja mówiłem i powiedział, że dziadek chyba wie, o czym mówi. I to naprawdę to musiało być bardzo duże zaskoczenie dla niego, że ja wiem, o czym mówię. So besides taking my place in the world and having, a family and children and grandchildren and being able to make a living and do the things, a job's not just the way you make a living, it's sort of your dance in life, it's what you do, it's part of your contribution. So besides that, one of the great, great blessings of Alcoholics Anonymous, I'm going to jump ahead, I'm going to just figure, I'm sober now. One of the great blessings is being able to carry this message to other people. Jeden z największych błogosławieństw tego całego programu jest przekazanie go dalej innym ludziom. I've had so many. Were you done, Isabella? No, I was just going to add, poza karierą, rodziną i to wszystko, tak? Poza tym, to jeden z największych błogosławieństw to jest przekazanie tego programu dalej. I think I caught you right around in mid-move in your chair there, so. Ready for me again? Ready. Okay. A couple stories. I gave a guy his last drink about 45 years ago. And he was laying on the floor too sick to get up, and I can't remember, he either asked for vodka or gin, and I didn't give him what he asked for. He was too drunk to get off the floor, but he immediately knew I didn't give him the right kind of booze. So I've had so many exciting experiences trying to carry this message. No i miałam bardzo dużo doświadczeń, próbowanie przekazania to dalej. Miałem jednego człowieka, którego znałem, który leżał na podłodze i prosił o ostatniego drinka, albo wódkę, albo gina. Dałem mu drinka, to nie był, co on oczekiwał. The first guy I ever tried to sponsor, he was in bad shape, so we were trying to take him into this hospital, his parents and I, and he kept getting away from us all day. We fought him all day long and finally got him into the hospital. And I remember his parents, he was the oldest of 7 children. He was like 23 years old. No i pamiętam, pierwszy mój sponsorowany
po prostu walczyliśmy, żeby go zawieźć do szpitala. Ja i jego rodzice. I on po prostu nam uciekał. I to miał 23 lata. No i to był bardzo trudny przypadek. And that day was actually the first day I had met his parents, and we were fighting him all day to try to get him into the hospital. And I remember they after we got him in the hospital, his parents told me their story. They got married. I think the dad was 17 and the mom was 16 when they got married. And now they're fast forward 23 years, and they've got 7 kids. And, you know, they owned a small construction company. They'd worked hard all their lives. And I remember his dad saying to me, he said, "Steve, I just have one question for you." He said, "I just can't understand why it's so hard for you guys to live." I've never forgotten. No i właśnie ten pierwszy dzień, jak spotkałam jego rodziców, był ten dzień, kiedy po prostu próbowaliśmy go wcisnąć do tego szpitalu. To było po prostu, trochę poznałam tych rodziców, mieli około 17 lat, jak się pobrali, mieli 7 dzieci, no i po prostu to on był pierwszy, najstarszy, wcisnęliśmy go do szpitala, no i nigdy nie zapomnę, jego ojciec popatrzył na mnie i powiedział, że mam pytanie dla ciebie, dlaczego wam jest tak trudno żyć? A couple more stories, and we're going to be up on our time. Another, you know, one of the things about being new in Alcoholics Anonymous and not knowing any better, I actually 12-stepped a guy one time that had been drunk for years and years, and he either lived in jail or at the post office. He was homeless. And we 12-stepped him, another guy and I, and he got sober. And what happened is we had his funeral one day, and the next day my youngest daughter was born, and we actually named her after him. His name was James Bond, and we named her Jamie after him. And so I didn't know any better. I mean, nobody in that to him anymore, but I didn't. I mean, I just, you know, just we went and got him. He ended up getting sober. He stayed sober till he died, and it ended well. We tried to find his adult children, and there was a minister came out and said a few words at the grave. One of the things the minister said is, "I know about Alcoholics Anonymous because a friend of mine sends me the grapevine." So he gave a little sermon about it, and the guy went out with some dignity because of Alcoholics Anonymous. So you just never know about this thing. I mean, AA is full of people. I always like to say, Isabel, you wouldn't be much of an alcoholic if somebody hadn't decided you were hopeless. You know, I mean, AA is full of hopeless people. I actually sponsor a guy who had he served a long prison term in North Carolina prison, but he had a life plus 15-year sentence in the federal prison system. But it was overturned and thrown out. But he's a great AA member. But at one time, he was deemed too dangerous to be in the population in a federal prison. He had to stay in an isolation cell. So AA is full of hopeless people. And because of the grace of God and the power of these principles, we're living good lives today. So if that's the case, then there must be many, many more, hundreds of thousands of alcoholics that can be reached if you and I and Claire and whoever else is on here, Laura, Pam, I can't see anybody else. This is the first time I've ever done one of these where somebody's canceled all my screens out. I'm sure I could get them on there if I knew what I was doing, but I'm afraid to touch anything. This thing might blow up or go away. So I'm headed for the home stretch. Isabel, this last thing's a little bit much for you to... It's fine. I will paraphrase. But one question. Okay. Whose daughter did you name Jamie? My daughter. Our daughter. My youngest daughter. I wasn't sure if it was your friend or you. So let me translate all that. I'm going to paraphrase. Chciałam teraz porozmawiać o tych beznadziejnych przypadków, bo jak ja sponsoruję tych beznadziejnych przypadków, że był taki facet, który po prostu pił przez lata. Po prostu skreślony był zupełnie. No i pewnego dnia po prostu robiłem swoją pracę 12 kroku i pojechałam do niego z drugim człowiekiem i akurat cokolwiek my powiedzieliśmy, wyciągnęliśmy go i został trzeźwy.
został trzeźwy przez resztę swojego życia i w dniu, kiedy on umarł, to urodziła się moja córeczka. I nazwałam ją, on się nazywał James Bond, ja nazwałam ją Jamie po nim, bo on był po prostu taki beznadziejny przypadek, który uzdrowił. Drugi facet po prostu był całe życie w więzieniu, też beznadziejny przypadek. No i wyzdrowiał. Sędzia litość na niego, jego kara została zawieszona. I teraz jest bardzo fajnym członkiem anonimowych alkoholików. I po prostu my tutaj wszyscy jesteśmy, bo kiedyś byliśmy po prostu beznadziejnymi przypadkami. I po prostu to jest tak ważne, żeby po prostu wychodzić do tych ludzi i pomagać, bo z beznadziejnego przypadka może stać się cudowny człowiek. And my daughter, who's on here, she has another name, but we just call her Lion. So I'm pretty sure she's still on here. I can't see her. No i moja córka, która tutaj jest, mówimy na nią Lewica. Lewica? Tak się mówi jak left i lewica, tak? Okay, I'm not sure how to say lioness. It's like lion, like roar. Yeah. Okay. Yeah. That's kind of Lion. Yeah, like roar. Okay. Yeah, she has another name. She has another name, but I can't hardly ever even remember it. I've never called her by her name. Nie wiem tak naprawdę, jak się nazywa, bo mówimy na nią nie wiem, lewica, left. I think that's it. You said to stop at 3:25. Super. To już koniec, moi drodzy, bo powiedzieliście, żebym skończył o 25 po, jest 25 po. Okej, dziękujemy bardzo. Thank you, Steve. Mamy jeszcze 3 minutki, właściwie 2 do końca meetingu. Jeśli ktoś chce szybciutko zabrać głos, to poproszę jakąś krótką wypowiedź. Tadeusz, jestem alkoholikiem. 30 sekund właściwie. Dziękuję bardzo, Steve. Thank you very much, Steve. Ja słyszałem dużo, że tak powiem, na różne sposoby można opisać alkoholizm, ale powiedziałeś takie jedno zdanie po prostu, które mnie jakby przeszyło tak bardzo mocno. You can describe alcoholism in several ways, but you said one sentence that really hit it home for me. Powiedziałeś coś takiego, tam chyba rodzic tego człowieka, którego próbowaliście ratować, powiedział, dlaczego wam tak trudno żyć? It's what you really said was when you were quoting the dad of that sponsee of yours. Why is it so difficult for you guys to live? I to jest, That's what he wanted to know. I said, I to jest wciąż prawda dla mnie, mimo że nie piję już kilka lat. Wciąż to pytanie. It's so true for me, even though I'm sober for a few years now. It is so true for me. Dziękuję bardzo. Yeah. Thank Well, you what so was much. so bad about that? What was so bad about that, Isabella? They had told a story of, they started out when they were mere children. She got pregnant and they got married. Nobody said it could work. Here they are, 23 years later. They scraped out a living. He finally got his own construction company, but they were raising 7 kids, and it was like he was almost ready to cry. He said, "Why is it so hard for you guys to live? I mean, it should have been that hard for everybody." But he was saying it wasn't. You just do what you're supposed to do. Why can't you guys do it? No i to jest takie ciekawe, bo oni mieli 17 lat, jak się pobrali, 7 dzieci, po prostu 23 lata później pracowali, on nareszcie otworzył swoją firmę i normalni ludzie po prostu żyją, robią to, co mają robić i on po prostu nie był w stanie zrozumieć, dlaczego nam jest tak trudno. No. Thank you. This is Grażyna and I'm alcoholic. I want to thank you very much for your share and for me as a beginner, because I'm closing to 40 days without drinking. For me, the most important is that if you could sober so long time, there is a hope for me. Thank you. Okej, ja teraz przeczytam
To może przetłumaczyć Iza i prosiłbym o chwilkę później, bo będziemy kończyć meeting i czas na pytania będzie po meetingu. Okay, to zaraz powiem. So Steve, we're gonna end the meeting, and then we're gonna stay after so you can answer questions if that's okay. Sure. So don't go away. I Grażyna tylko powiedziała, że dziękuję bardzo. I'm just translating what Grażyna shared. Grażyna powiedziała, że dziękuję bardzo i skoro jemu tak udało się tak długo, to ona ma wielką nadzieję dla siebie. I dziękuję. Dziękuję. Ja mam na imię Piotrek, jestem alkoholikiem. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na meetingu albo szuka pomocy i chce przestać pić, prosimy, żeby zaczekał po meetingu. Ktoś z nas udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy. Michał za chwileczkę wyświetli numery telefonów dla osób, które chcą się skontaktować z kimś z nas. Jeśli ktoś jest nowy albo chciałby pogadać, o coś zapytać, to na niebieskiej tablicy są numery do mężczyzn, na czerwonej numery do kobiet. Także czekamy na kontakt. Nam to też jest bardzo potrzebne i można po meetingu z każdym z nas się skontaktować. Na zakończenie przypomnę jeszcze o 7. tradycji. Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Anonimowi alkoholicy, strona 185. W międzyczasie, czy są jakieś informacje z życia wspólnoty? Teraz Michał wyświetla numer konta, na który można dokonywać wpłat w ramach 7. tradycji. Pytanie, czy ktoś ma jakieś ogłoszenia? Okay. Jeśli nie, to pożegnajmy się modlitwą o pogodę ducha. Ja ją przeczytam i proszę, żebyście nie włączali mikrofonów, ale żebyście się dołączyli. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Bardzo dziękuję Steve'owi za podzielenie się doświadczeniem i dziękuję Ci za tłumaczenie. Dzięki Michał za moderowanie. I teraz przechodzimy do pytań. Proszę o pisanie ich po polsku na czacie. Ja je będę czytywał, a Iza będzie tłumaczyła, Steve będzie odpowiadał. Więc tak, mamy pierwsze chyba. Michał's gonna read the question in Polish. I'll translate it, and then if you can answer, it would be great. Okay. Piotrek będzie czytał. Dobra, ja będę czytał. Tak jest. Także mamy pierwsze pytanie od Michała. Steve, dziękuję za speakerkę. Czy możesz powiedzieć coś więcej o 6. i 7. kroku? Hi, Steve. Thank you so much for your share. Could you tell us a little more about steps 6 and 7, your experience with steps 6 and 7? Well, my experience is that that's where the real heavy lifting starts. That, you know how everybody's always so worried about the 4th and 5th step. My experience with that is that I think all 12 steps are of equal importance. But the 4th and 5th steps are events, and then they're over with. Now, you might go back and do them again. I've done a number of them over the years. But for me, the 6th and 7th step is where mature sobriety started. You know, the 6th step says... Let me translate that. Sorry, a couple sentences and then pause because I'll get lost. My squirrel brain just... I forgot about that. No worries. Dla mnie 6., 7. krok to jest prawdziwa praca tutaj. Ludzie się boją o 4., 5. kroku, ale 4., 5. krok są po prostu wydarzenia. To są 2 wydarzenia, dzieją się, może się kiedyś tam powtarzać, ale 6., 7. krok i praktykowanie 6., 7. kroku to jest, gdzie jest ta prawdziwa dojrzałość w trzeźwieniu. Anything you want to add about that? You ready for me? Yeah, I'm ready. Okay.
when I was leaving my first 5th step sober, I had 2 thoughts come to me. One is that I had come a considerable distance. The other thought was this would be a bad place to stop. And so the 6th step, I think, is where mature sobriety started. And the 6th step became to my life what the 1st step was to my alcoholism. A guy asked my sponsor, who's now in Alzheimer's, one time, he said, how soon do you take the steps? He said, that depends on how soon you want to get well. So the 6th step is where we start to move forward in life with some kind of change. And I think it's where I learned that errors of judgment are easier to fix than errors of integrity. That what we're talking about with the 6th step, 6th and 7th step, is taking roots out, not cutting off, not lopping off the tops. Getting down to what's really wrong with them. Jak miałam takie przemyślenie, jak skończyłam ten 4., 5. krok, że po prostu chyba nie chcę przestać. Chcę iść dalej, bo wykonałam zbyt dużo pracy, żeby na tym miejscu się zatrzymać. I tak praktykując ten 6. krok, to u mnie ten 6. krok jest do mojego życia, jak 1. krok jest do mojego alkoholizmu. I że to jest ta prawdziwa praca, to jest to wyrywanie tych korzeni, a nie tylko obcinanie tych listków. And it's a real turning point in the program because it's where we're moving into some real change. They're the least talked about, and from my experience, the least practiced steps in AA. When you first look at them, they look like filler material, but they're life-changing. No i tutaj, przy tym 6., 7. kroku, to są te prawdziwe zmiany w programie. I to wygląda, to jest śmieszne, bo ja uważam, że to są najmniej omawiane kroki w całym programie. Jak patrzysz, jak czytasz je w Wielkiej Księdze, to po prostu to jest trochę jak jakieś wypełniacze, ale te kroki są kluczem do prawdziwej zmiany. Can you give us an example, Steve? Steve, can you give us an example? Of the 6th and 7th step? Yeah, like an example from your life, or? Well, I could give you thousands of them. I got a lot of things wrong with me. But I think I think what the 6th and 7th step is talking about it's something different than I need to be socialized. It's different than I need to learn how to act. It's different than I need to how to give the company line. I think what the 6th and 7th step is when you look at what happens when we get sober, all the stuff that's wrong with us goes underground. All the resentment, the fear, some people are the gambling problems, people, overwork, all that stuff goes underground, and those things have to be dealt with because that's what returns us to drink. So have to move forward. It's not a matter of being able to be socialized now. It's a matter of that stuff being taken away so that, I'm not so angry. I'm not driven by the past. I've got a way to move forward into the past, to clear away the wreckage of the past. It's a way to change my life. So what I do, I practice that step in 2 specific ways. The 6th step is really the big step. I mean, most of us are pretty willing to ask. I read that 7th step for years, and I don't think I ever saw in there that I'm ready for God to have the good and bad. I don't think I ever saw that. I mean, I read the words, but I just went over it. So I practice it in 2 ways. One is with specific things wrong with me, and then just in general with God towards the universe. God knows what's wrong. And that I figure God, and I also try to remember ready and then to ask, or that what the step says is what it means. It means to get rid.
I'm not supposed to keep working on it. I'm supposed to cooperate. It's cooperation and surrender. Surrender and cooperate. Not work on my problems. Things I work on get worse. Że ja tak naprawdę... So if that tells you anything. Że myślę, że ten 6. krok właściwie to jest tym kluczem, bo myślę, że wiele osób nie boją się ten 7. krok poprosić Boga, żeby uwolnił nas od tych wad charakteru, ale ten 6. krok, ta gotowość, bo jak trzeźwiemy, to te wszystkie rzeczy, nie wiem, cokolwiek to ma być, pracoholizm, hazard, jakieś inne problemy, to po prostu są w nas i my musimy się ich pozbyć, bo tak to inaczej to wrócimy do picia. I ja po prostu to jest trochę tak, że ja muszę też zaakceptować, że ja mam te wady, że mam to, co jest dobre i to jest złe. Ja mogę się tylko starać, ale Bóg ma mnie uwolnić od tego wszystkiego, ale żebym był gotowy, tak, że ta gotowość, żeby Bóg mnie uwolnił od tego, to też to musi być, bo nie mogę aż tak pracować nad tym, bo jak ja pracuję nad czymś, to czasami to jest tak, jak starałem się przestać pić, tak, że to nie działało, że ja naprawdę muszę zaprosić Boga do tego procesu. Cool. Here's an example of how that might work in real time. If you take a problem, a defect like fear, I've never learned how to not be afraid. When people say in meetings they're working on their fear, I always wonder what that means. How do you work on fear? Podam wam przykład. Hang on, let me translate that. Podam wam przykład. Na przykład, jeden z moich wad charakteru to jest właśnie ten lęk, strach, boję się. I ja nigdy nie nauczyłem się, jak się nie bać. I często słyszę na meetingach, że pracuję nad swoimi lękami. I nie wiem, co to znaczy, bo ja nie mogę się nauczyć po prostu się nie bać. Trochę? Yeah. So in AA, I've been introduced to a thing called faith. So to live one day at a time and try to surrender with that fear and cooperate with faith for one day is a good example of what the 6th and 7th step is about. It's about surrender and cooperate. Now that's very hard to explain. And the other thing I think that the 6th and 7th step, a helpful thing to apply to that is to practice the opposite. For example, if you don't like somebody, at least speak to them. That kind of stuff. Now that can be hard to do. My inclination is if I don't like somebody, go the other way. You know. No. I kolejna rzecz to... Quickly should harm on people. Tak. So, kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, że to po prostu trzeba to brać dzień po dniu i powierzać ten strach. Robić najlepiej, jak potrafimy, ale powierzać ten strach i robić to, co mamy do robienia przed sobą. Współpracować z tym Bogiem. Ale jedno takie narzędzie fajne do tego 6. kroku, żeby zrobić odwrotnie niż swoja wada. Na przykład, jeśli nie lubię kogoś, to porozmawiać z nim na przykład. Bo ja mam taką tendencję, że jak ja nie lubię kogoś, to ja idę w drugą stronę. Ale żeby tak aktywnie po prostu zrobić odwrotnie do swojej wady. I to jest taki przykład. Okay, thank you. Kolejne pytanie? Kolejne pytanie. Ile AA to za dużo AA? This is a good question. How much AA is too much AA? Well, it's impossible to practice the principles too much. What I try to remember is AA meetings, there's just one thing we do. AA is a way of life. And one of the big problems... Let me just translate that. Że to jest niemożliwe, żeby praktykować zasady w AA za dużo. Meetingi są jeden aspekt w AA, ale AA tak naprawdę jest sposób życia. So I try to remember that AA is a way of life, and if somebody's going to meetings every day and they're not taking care of their responsibilities in their family or their work or whatever,
Like I knew a guy one time, this is terrible, he didn't put it in these words, but essentially he said he couldn't work because he had to speak at meetings, you know, around the country and had to get around on an airplane. Well, there's something wrong with that, you know, that, so I try to remember that we practice the principles every day, and meetings are just one thing we do. No, AA to But AA naprawdę... itself is the way of life. AA to jest sposób życia, to są te zasady, które praktykujemy na co dzień, to jest sposób życia. Meetingi, tylko meetingi, to nie są AA. I znałam jednego człowieka, który powiedział, ja nie mogę pracować, bo ja jestem speakerem na różnych meetingach. I on po prostu śmigał na wszystkie meetingi, ale trzeba pamiętać, że meetingi to są tylko częścią AA. A AA to są zasady, kroki i to się praktykuje jako sposób życia. Ale nie można zapomnieć, żeby te zasady praktykować w naszym życiu. Okej. Następne pytanie. Ewa Lublin. Czym jest dla Ciebie przebudzenie duchowe? Jak je rozumiesz? And Steve, what is a spiritual awakening for you? How do you understand, what do you understand by a spiritual awakening? Well, I think a spiritual awakening is a natural byproduct of the first 11 that our life has been rearranged. I think a good explanation of it is we're able to see, do, and understand things in a different way than we were before. In other words, one of the things a spiritual awakening does, one of the many, I guess, untold numbers of things it does is it allows me to put the laser on myself instead of blaming other people. And, you know, the 12 steps says having had a spiritual awakening as the result. So if you practice the first 11 steps, the spiritual awakening comes in on its own. Yeah. Dla mnie te przebudzenie duchowe jest po praktykowaniu te pierwsze 11 kroków. I to jest tak, że to jest dla mnie, to jest całkowita zmiana percepcji, że to, co myślałem wcześniej, takie jak się zachowałem wcześniej, to się wszystko zmienia po prostu. I dla mnie to jest doświadczenie duchowe, ta zmiana, bo w 12 kroku jest napisane przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków, tych pierwszych 11 kroków. I jak ja je przerobię, to do 11 powinno mieć to przebudzenie duchowe. Jeden aspekt tego przebudzenia duchowego jest, że ja te oceniające oko, gdzie oceniałam wszystkich, to kieruję teraz do siebie. To jest jeden aspekt tego, ale to jest takie zmiana po prostu zachowań, zmiana percepcji. Okej, dziękujemy. I następne pytanie od Marzeny. Dziękuję bardzo za doskonałą speakerkę. Pytanie początkującego, mam nadzieję, że nie jest zbyt skomplikowane. Jak odróżnić myśl, pomysł, ideę, która pojawia się w mojej głowie? Czy pochodzi ona od mojej chorej głowy, czy jest zdroworozsądkowa lub pochodzi od siły wyższej? Okay, so this is a nice question from Marzena. She says, thank you very much for a really wonderful chair. I'm at the beginning of my a beginner's question for you. I hope it's not too complicated. So how do I tell the difference between my idea, my thoughts that is coming up in my head? How do I know if it's like a good rational thought coming from my higher power or if it's just coming from me? Like, how do I distinguish if this is like a good rational, good thing to do, if it's an idea from myself, my sick head, or my higher power? That's a great question. Not only for a newcomer, that's a good question for all of us. Here's how I would try to get at that. I may not always know what God's will is, but I can assure you I'm 100% on what it isn't. And one thing I know, if somebody's ponied up to Alcoholics Anonymous, a loving God would not want that person to drink. So you can be fairly safe that Alcoholics Anonymous would be God's will because that's been the most successful thing for alcoholics. And the other thing I would say to not make it the question is... Let me translate that. So to jest super pytanie, nie tylko dla nowicjuszy, ale dla wszystkich po prostu.
że ja bardzo często nie wiem, jaka jest wola siły wyższej, ale wiem, co nie jest wola siły wyższej. Na pewno wola siły wyższej jest taka, że Bóg nie chce, żebym pił i żebym się zbliżył do anonimowych alkoholików, bo to jest coś, co jest wielkim sukcesem dla osób pijących i powoduje, że nie piją, tak? To na pewno to, po pierwsze, a po drugie? Go ahead, Steve. Well, the other part of that thing that I think would be an essential answer to that is to share those thoughts with the sponsor. You know, that old thing, I don't know if you had it in Poland, but in America there was that old thing, it was a black college commercial, but it said that the mind is a terrible thing to waste. I'm sure that's true, but it's also a very bad place for an alcoholic to be by themselves. That traffic in my mind is dangerous. And when I share it with another person, I can get some guidance and make it more clear. I to są takie świetne pomysły, żeby dzielić się z sponsorem, tak? Bo czasami ja nie wiem, co jest dobre, ale mogę porozmawiać z sponsorem i wtedy ten pomysł, to co jest wola siły wyższej, czy nie, może być bardziej jasna dla mnie. Bo mogę mieć osobę, z którą mogę rozmawiać i daje mi jakieś tam wskazówki. Bo w mojej głowie to jest w swojej głowie to nie jest niebezpieczne miejsce dla mnie i dobrze jest się podzielić, na przykład ze sponsorem. Okej, dziękujemy. Kolejne pytanie od Andrzeja. Steve, czy modlisz się codziennie tyle samo razy, czy też częściej również w ciągu dnia w niektórych sytuacjach, a może w ogóle modlisz się częściej codziennie? Częściej? To znaczy częściej od początku, czy częściej? Nie rozumiem do końca pytania. Okay, so to chodzi o to, czy każdego dnia dokładnie tak samo, czy w zależności od okoliczności czasem więcej, czasem. Okay, rozumiem. So Steve, do you pray like the same amount every day? How often do you pray? When you have tougher times, do you pray more? What's your prayer schedule like? Well, I'm pretty good in the morning with getting. Some people only, Andre wrote something else. So some people only pray in the morning. I'm pretty good in the morning. Set with the day. No, I pray anytime, but I'm pretty good in the morning with getting set. You know, I get up early. I take quite a bit of time I have some readings. I look in the big book. I say some prayers. Try to get ready to meet the day. And I try to stay checked in throughout the day with God. You know, I don't think I have to wait at any time. And then I try to clear out things at the end of the day by looking through the day to see where I've made progress or any mistakes. And so I don't think I have set times. Like in the morning is a set time. But other than that, I do it any time. And one thing I do, the more trouble I'm in, or if I'm tough times, the more I try to go towards the basics, the very simple things, like live right now, do the next thing, you know, try to help somebody. Thank you, Steve. Ja modlę się rano zawsze, mam taki czas swój rano, to zawsze się modlę, ale też w ciągu dnia tak łączę się z tą siłą wyższą po prostu, no i potem pod koniec dnia robię takie podsumowanie, ale w ciągu dnia też się jakoś łączę z tą siłą wyższą i jak mam trudniejsze czasy, to wracam do podstaw, że po prostu skupić się na następnych 24 godzin, co mogę zrobić następnego, co jest okej, dzwonienie do nowych osób, po prostu, wiesz, wszystkie te sugestie. Hey, Isabella, we haven't put Claire to sleep, but she's yawning pretty hard over there. Claire! Claire zasypia. She's nodding on us. We're almost done. Gotta love Claire. There's 2 more questions and then we're done. All right.
Okay, I'm going to read the questions because I see them. So, how does your 10th, jak w praktyce wygląda twój 10. krok? So, how do you practice your 10th step? You know, that's a step I think actually starts long before we get to it in the program. You know, the whole program is sort of, we're gauged at looking at ourselves. You know, I mean, someone can't get sober without looking at themselves. So the 10th step, I try to stay as current as I possibly can. Now, that doesn't mean it always works. Doesn't mean that at all. But one thing I absolutely love today, it's taken years to get to this, and I'm a long ways from practicing it perfectly or sometimes even very well. But my favorite line in the book, Alcoholics Anonymous, and the 10 Steps, says, who's fighting anything or anyone? Mm-hmm. Yeah. So, I sort of do it, przepraszam, I'm translating English to English. I'm tired too. Ja po prostu to robię na bieżąco. Ja uważam, że 10. krok się zaczyna dużo wcześniej niż 10. krok jest w książce, bo jest niemożliwe wytrzeźwieć i nie patrzeć i spojrzeć na własne zachowanie. I to po prostu staram się to robić na bieżąco. I moja ulubiona w Wielkiej Księdze, mój ulubiony cytat jest: przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. To jest taka wskazówka dla mnie, że ja przestaję walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. To jest właśnie z 10. kroku. I'm going to add this because a lot of Polish people do a written 10th step. Yeah. Ja, bo chciałam powiedzieć, że dużo w Polsce słyszymy o pisanie dziesiątek. I zapytałam Steve'a, czy on to praktykuje. Do you do a written 10th step, or do you just do a... I do it mentally. Mhm. Steve to robi po prostu na bieżąco, jak się mówi, z buta? Nie, z marszu robi. Jak coś się wydarzy, to on tutaj robi po prostu z marszu, nie wypisuje dziesiątki. Okay, and the last question we have is how do you practice your 11th step? Well, when people talk about meditating in AA, they're talking about everything from daily reading to, everything in between. Meditation is a lot of things, but if I'm really going to meditate, what I do is I sit quietly for a half hour and I try to have the experience of doing nothing. I don't do anything. I don't try to keep any thoughts out. I don't try to keep any thoughts in. I don't try to bring anything in. And the byproduct of that is I've been able over the years to let stuff pass through much easier. I don't have to attach to every negative thing I hear. And another thing I've done, Isabella, I've quit listening to the news in America. Let me translate. So, to co w medytacji jest tak, że jest po prostu tyle opinii na to, co jest medytacja, i niektórzy mówią, że to jest czytanie i skupienie się na czytaniu. I to, co ja osobiście robię, to siedzę pół godziny i robię nic. Nie myślę, nie walczę myśli, po prostu tylko siedzę i robię z pół godziny, nic nie robię, tylko siedzę w ciszy. I to, co mi pomogło po wielu latach robienie to, że po prostu rzeczy przychodzą, czasami negatywne, z zewnętrznego świata, i ja się nie przyczepiam do nich. I to mi bardzo pomogło. Go ahead, Steve. That's it. That's about what I got. Okay. To tyle na dzień dzisiejszy. I appreciate being with you, though. You guys were great. Thank you. Michał, you wrote something. Co chcesz powiedzieć? Piotrka miało być, bo Piotrka wyrzuciło, wiesz, i rozładował mu się telefon. Okay. Ale to chyba tyle. Będziemy kończyć. Nie ma więcej pytań. Jest 22, więc tak czasu było. Thank you very much, Steve, for all your answering questions and your story. It was great hearing you. And just thank you so much for your service and inviting your whole crew, including your daughter and everybody. So thank you very much.
It was wonderful. Yeah. Thank you. Okay. Have a great rest of your Saturday. Okay, Isabel, it's great seeing you again. Yeah, you too. You too. Thanks, Dave. Well, get the rest. Another chair somewhere else. So. Yeah, thanks, Steve, and thank you to all the North Carolina ladies. Thank you, Claire. Nice to see you. Thank you, Isabella. Thank you, ladies. Yeah, thanks, Isabella. Thanks, Steve. Thanks, Michael, Michael, for your service. Thanks. Great job, Steve. Thank you. Thank you. Good job, Steve. You had me. How come I couldn't ever study on here? We'll work on that. Isabella? Yeah, what happened? On the ones in America, I just, I'm afraid I can't turn the screen, and I don't know how to get everybody else on here. Yeah, because it's a different app, because we usually use Zoom on different meetings, but some meetings use GoToMeeting, because I think this is a huge meeting, and I think Zoom doesn't allow for that many people or something, so they used a different app. Okay. All right. Bye. Thank you, guys. Bye. Signing off. Yeah, bye, guys. We're signing off. Bye. Thank you, everybody. Thank you so much, guys. Bye. Bye. Czy jest ktoś, kto by chciał jeszcze porozmawiać albo potrzebuje pomocy? Dlaczego trudno tak żyć? Ale to byśmy zapali działki teraz. I might not be able to get out of here. You're staying. Just push the button, leave. I'm going to. All right, guys. Ciao. Buziaczki. Pa, pa. Ciao.